Dzisiejszym filmem kontynuujemy porównania nowej serii Galaxy J od Samsunga. Tym razem do naszych rąk trafia model J5 w wersji 2016 i 2017. Jak wypada nasza nowość na tle swojego poprzednika? Sprawdźcie to z nami w naszym nowym wideo. Zapraszamy! Mimo budżetowej klasy ciężko narzekać na jakość wykonania serii J. Starszy model J5 posiadał metalową ramkę z delikatnymi przetłoczeniami. Mimo dość ostrego rantu, którym otoczony był ekran, trzymało się go znacznie wygodniej niż większego J7. Cała seria J w wersji 2016 ogólnie nie porywała swoją stylistyką. Projektanci Samsunga zdecydowali się na klasyczny wygląd i rozwiązanie znane z wielu wcześniejszych telefonów tej marki. Przykładem jest choćby wystający układ aparatu, znajdujący się na tyle urządzenia, które sąsiadował z głośnikiem i diodą LED. Co zatem zmieniło się w najnowszym J5 z numerem 2017? Przede wszystkim pojawiły się wszechobecne zaokrąglenia, które jeszcze bardziej ułatwiają wygodną obsługę urządzenia i nadają mu interesującego wyglądu. Telefon trzyma się w ręku doskonale. Niestety ceną za tą wygodę jest brak możliwości wymiany baterii, jak to miało miejsce w poprzedniku. Obudowa wykonana jest praktycznie w całości z metalu, nie licząc plastikowych elementów, za którymi skrywa się antena. Ekran zyskał przyjemne zaokrąglenia na krawędziach, co niestety może utrudnić dobranie odpowiedniego szkła ochronnego. W tylnej części nareszcie układ aparatu nie wystaje z obudowy, a jego wygląd budzi pozytywne odczucia. Zniknął za to głośnik, który obecnie znajduje się koło przycisku zasilania. Cieszy również fakt, że następcy mimo wykonania obudowy z metalu udało się zachować wagę 160 gramów. Dla porównania, model z 2016 roku ważył 1 gram mniej. Porównywane smartfony posiadają ekrany w technologii Super AMOLED o rozmiarze 5,2 cala i rozdzielczości 1280 na 720 pikseli. Zarówno starszy, jak i nowszy model prezentują kolory bardzo dobrze. Nie można również narzekać na prezentację barw pod kątem, jak i samą jasność. Wydaje się jednak, że nasza nowość ma odrobinę ciemniejszy ekran od swojego poprzednika. Sercem Galaxy J5 2016 jest czterorodzeniowy procesor Qualcomm o taktowaniu 1,2 GHz wspomagany układem Adreno 306. W najnowszym modelu zastąpiono go autorskim 8-rdzeniowym procesorem Samsunga o taktowaniu 1,6 GHz wraz z układem Mali T830. Niestety wraz ze zmianą procesora nie zdecydowano się na rozbudowę dotychczasowej 2-gigowej pamięci RAM. Podobnie jak w poprzedniku, J5 2017 zawiera 16 GB pamięci własnej, którą można rozbudować o kolejne 256 GB za pomocą kart microSD. Przypomnijmy, że model z roku 2016 obsługiwał maksymalnie 128 GB karty. Nowa propozycja od Samsunga zyskała również żyroskop oraz czytnik linii papilarnych ukryty w fizycznym przycisku pod ekranem. Niestety nie zdecydowano się na umieszczenie funkcji Always On Display w tym modelu. Szkoda, ponieważ urządzenie w dalszym ciągu pozbawione jest dodatkowej diody powiadomień. W nowszej odsłonie pozostawiono również złącze ładowania micro USB typu B. Dzięki zdecydowanie szybszemu procesorowi nasza nowość działa zauważalnie szybciej. Staraliśmy się pokazać działanie obu telefonów na podobnym zestawie aplikacji. Starszy J5 2016 wyposażony jest w Androida 6.0.1 i na chwilę obecną nie posiada możliwości aktualizacji do wersji 7, która to znajduje się w jego odświeżonej propozycji. Testy Antutu oceniają działanie nowego J5 2017 na ponad 46 000 punktów przy 25 000, jakie uzyskuje J5 2016. Ta spora różnica szczególnie widoczna jest w wymagających grach. W World of Tanks Blitz wersja z poprzedniego roku osiąga z trudem 25 klatek na sekundę i to na najniższych ustawieniach. Najnowsza propozycja generuje już ilość FPS w zakresie od 40 do 60, co w zupełności umożliwia płynną grę. W pozostałych, mniej zasobożernych tytułach różnica pomiędzy naszymi modelami nie jest już aż tak widoczna. Na obu telefonach temperatury osiągane podczas znacznego obciążenia są wzorowe. Pomiar dla J5 2016 wynosi 33 stopnie, zaś wersja 2017 rozgrzewa się jedynie do około 31 stopni. Jedynym modelem posiadającym układ czytnika linii papilarnych jest J5 2017. Gadżet ten nie wymaga fizycznego wciśnięcia przycisku i momentalnie odblokowuje nasze urządzenie.
Oba modele posiadają tylne aparaty o rozdzielczości 13 megapikseli i jasności f1.7 w przypadku J5 2017 i f1.9 2016. Łączy je niestety brak optycznej stabilizacji obrazu oraz maksymalna rozdzielczość filmowania Full HD. Najnowsze urządzenie Samsunga wyposażono również w przedni 13-megapikselowy układ aparatu, który przypomnijmy w poprzedniku miał 5 megapikseli. Nie przedłużając, zapraszamy Was do oceny jakości zdjęć i filmów pochodzących z naszych telefonów. Porównywane urządzenia posiadają baterie o podobnych pojemnościach. Zarówno 3000 jak i 3100 mAh pozwoli nam operować smartfonami przez około 1 dzień. Audio w serii J nigdy nie było mocną stroną tych urządzeń. Najnowsza propozycja od Samsunga zyskała co prawda możliwość większej korekcji dźwięku, jednak w dalszym ciągu nie porywa on swoją jakością. Zaprezentowana niedawno nowa odsłona serii J zdecydowanie udowadnia, że można zrobić budżetowy telefon, który swoim wyglądem nie musi być wcale nudny. Szkoda co prawda, że w najnowszym wydaniu J5 nie zdecydowano się na rozbudowę pamięci oraz zabrakło funkcji Always On Display, którą otrzymał większy J7, jednak w obecnej cenie otrzymujemy i tak sporo ciekawych rozwiązań, które do tej pory zarezerwowane były dla droższych urządzeń Samsunga. Pytanie, który model J5 wybrać jest dość trudne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że starszy i nowszy model dzieli około 200 zł różnica. Zatem chętnie poznamy Wasze opinie w tej sprawie. Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Do zobaczenia na sferis.pl.